Hej, z strony witam was za ten 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Decca Samsara Worlds. Główne światy za nami, chciałbym jednak udać się do światów bonusowych. Weźmy tutaj Fire Flowera i przejdźmy do świata 5. No nie zabawimy tutaj długo, gdyż przejście jest tuż obok. Musimy jednak roztopić tę byłę lodu, dlatego właśnie wziąłem Fire Flowera. No i tutaj nie roztopimy. Udało się. Gratulacje, znalazłeś przejście do ekstra świata Zamrożone Serce. Czy tam Frozen Heart. Ze świata zimowego w zimowy, wow. Co za odmiana, co? No i gramy, mamy poziom 0 bezwzględne. Słyszałem, że twórcy planują wydać nową wersję Decca Samsara Worlds pod innym tytułem. Ale nie wiem, kiedy miał do tego dojść. Więc na razie gramy w to, co mamy. O, Ice Flower. Wolę jednak Fire Flower. Ice Flower jest w porządku, ale zostawia taką byłę lodu, która nam blokuje przejście. No w pewnym momencie się ona roztapia, wiadomo, ale może to czasami irytować. A Fire Flower zabija praktycznie tak samo skutecznie. Chyba weźmiemy górne przejście, bo tu jest dość wąsko. Dobra. No, oczywiście na górze też nie jesteśmy wolni od niebezpieczeństw. Ale nikt nie powiedział, że tak będzie, prawda? O, widzę, że tutaj coś w stylu świata H w Letter Worlds. Mam na myśli to, że musimy dobrze wybić blok, żeby dostać to, co chcemy, czyli one-upa, nie Poison Mushrooma. No chyba, że chcemy Poison Mushrooma, wtedy nie wnikam. O, dobra, odzyskaliśmy Fire Flowera. I kolejny one-up. No i oczywiście, jako że w tej grze możemy mieć do 8 podstawowych one-upów, to już w tym momencie mam 10 żyć, bardzo miło. Chciałbym zobaczyć więcej gier Mario Forever, gdzie nam właśnie zapamiętuje te życia. I nie musimy zaczynać z tym bazowymi 4. Tak czy inaczej schodzimy do podziemi. Tutaj uwaga, bo nie ma żadnej cutscenki, tylko od razu lecimy w dół. W dodatku, jeżeli się nie ruszamy na boki, Mario spadnie do lodowatej wody i zginie od razu. Więc cóż, uwaga. Lodowy spalnik przed tobą. No dobrze, że nas ostrzegają, bo jest to groźny wróg. Ale może uda się go ominąć, co? Okej, na przykład w ten sposób. No tak jak w poprzednim poziomie możemy się na razie trzymać góry, co? Chociaż już widzę, że zeszliśmy na dół. Tutaj takie miejsce, gdzie możemy wybić bloki. I uwaga, bo jeżeli przejdziemy tutaj od góry, będąc mały Mario, to w tym momencie utkniemy, ponieważ zablokują nas te bloki. No i mały Mario nie będzie mógł już w tym momencie nic robić. Więc polecam tak zdecydowanie nie robić. Tylko najpierw zniszczyć ten Big Block. Mamy też Icy Spiny właśnie w akcji, jak widać. Jak jest blisko nas, skacze do góry i strzela kulami lodu. No zdecydowanie nie chcemy mieć z nim kontaktu, co? Więc spróbujmy po prostu przejść dalej. A no właśnie. No tutaj... Ojej, dobra. No oczywiście jako mały Mario byłoby trochę łatwiej tu skoczyć na pewno, ale z drugiej strony mielibyśmy trochę rosinek czy spajnych do pokonania. No w tym przypadku raczej do ominięcia, bo byśmy jako mały Mario nic nie mogli zrobić. Ostrzeżenie. Lodowe energetyczne bullet bille są tak potężne, że mogą zniszczyć dowolne płytki i ceglane bloki. Nie wiem dlaczego płytki są przekreślone w tym przypadku.
Jakiś niewykorzystany gimmick, czy co? No w każdym razie w pewnym momencie gra zacznie odliczać czas i jak się ten czas już odliczy, to w naszą stronę wylatuje Bullet Bill z prawej strony ekranu. No jest to taki Bullet Bill, który za nami podąża. No i niestety nie możemy na niego skoczyć, musimy go ominąć po prostu, jak widać. No i niestety przez cały poziom będziemy musieli właśnie takiego Billa unikać. O, właśnie w ten sposób. Problem jest w tym, że on może wylecieć z różnej wysokości. Zawsze wylatuje mniej więcej z prawej, ale może wylecieć czasami niżej, czasami wyżej. O, ledwo się udało uniknąć teraz. No, na szczęście na początku poziomu mamy one-upa. A, przynajmniej uniknąłem lodowego Billa czy coś. No, co jakiś czas się zatrzymam, żeby móc łatwiej go uniknąć, o. O, na przykład tutaj byłem bezradny, no bo wyleciał tak. Okej, już lodowa roślinka nie wychodzi, co? O, dobra. Mamy checkpoint, pierwsze koty za płoty. No niestety, jak widać, ten Bill umie tak podążać za nami do pewnego momentu. Więc może się okazać, że i tak nas dosięgnie. Jest niewidzialny za blokami. Bardzo uczciwe czy coś. Ale dobra, mamy checkpoint i dość dużo żyć. No zakładam, że to jest najtrudniejsza część tego świata właśnie. O! I tutaj jeszcze spadające platformy. Niestety tak się ustawiły, że byłem leciutko bezradny. Jeszcze raz. Okej. O, Beetroot. Miło. O, prawie spadłem w przepaść. Niemiło, ale dobra. Udało się. No jakby ten bro rzucił bumerangiem, to byłoby kiepsko, ale dobra, nie rzucił. To się liczy. O, i nazwa poziomu Szczyt Lodu. No chociaż powiedziałem, że to była najtrudniejsza część tego świata. To może nie być do końca prawdą, bo mamy teraz kolejny etap. Który jest na pewno sakramencko długi. Więc może się okazać rzeczywiście najtrudniejszy. Szczególnie jeżeli mają utyka. Ha. Uwaga! A! To mnie zmyliło, bo tablica pokazuje tam na twompa, a się okazuje, że jest zupełnie jeszcze gdzie indziej inny twomp. Ale dobra. Tu nie ma jeszcze bałanapa, ale powinien być gdzieś dalej w tym poziomie, mam nadzieję. Może lepiej nie kusić tych spajnych. O. No i mamy specyficzne bloki.
Mogłoby się wydawać, że chodzi o to, że nas zabiją przy dotknięciu, no chociaż wtedy byśmy nie mogli przejść w ogóle. Ale nie. Chodzi zupełnie o co innego. W momencie, gdy dotkniemy tych bloków, aktywuje się ten posąg Bowsera i strzela w nas. I musimy dołożyć wszelkich starań po prostu, żeby przejść jakoś przez te bloki, ale jednocześnie nie oberwać od Bowsera. Dobra, zejdźmy tutaj, co? Muzyka bodajże z Megamana 7? Bestman? A, coś takiego. Bądź ostrożny, ale się nie denerwuj. Nie mamy też w ogóle tutaj liczniku czasu. Więc nie możemy mniej więcej stwierdzić, jak długie to będzie. Okej. Jest checkpoint, jeszcze by się go przydało zdobyć. Okej. I mamy też one-upa, super. Utknąłem, ale dobra. Podoba mi się design tych podobu. No w sumie to jest po prostu rotodisk, prawda? Ale wygląda jak podobu, który tak krąży. Oryginalne. Na szczęście te lodowe pociski nie są jakieś super szybkie. Zakładam, że mamy dość dużo czasu. Opa. No, żeby sobie nie zablokować drogi. Nasze się kupy nie są aż tak duże. A są wrogowie, co mogą nam więcej zablokować drogi. O Jezu, tutaj jest sufit. Po co w sumie? Znaczy, żeby zablokować, zakładam przejście góry, ale to i tak można przecież zablokować i mnie tak nie blokować w taki sposób. Okej. No, na szczęście się tu udało wcisnąć. O, siemka. O, jak są takie spadające bloki, mają nieco inny wygląd. Dobra, tam już nie zdążymy się udać. O, nie zauważył nas, co? Dobrze, nie rzucił tym. Znowu to samo. Bądź ostrożny, ale nie podenerwowany, nerwowy. Myślałem, że muszę iść w prawo, bo tak tabliczka pokazywała tam watch out, ale nie. Fałszywy trop. Oła. Okej. Checkpoint. Każdy checkpoint jest tu na wagę złota, jakby nie patrzeć. A, no i nie żyjemy, bo oznacza, że nie musimy powtarzać całego tego poziomu. Co za dźwięk? Ach, chyba musisz biec od razu. Praktycznie... no nie jestem fanem takiego designu. Ale dobra. No tak, praktycznie musisz tutaj biec, nie masz czasu w ogóle, no... Według mnie powinno być kilka sekund przerwy, żebyś mógł sobie odpocząć, a nie tak na zasadzie od razu, ale dobra, tutaj mamy one-upa chociaż. No jak już o tym wiemy, to powinno być łatwiej. Po prostu to mi się nie podoba pomysł, że masz power-upa przy checkpoincie, ale praktycznie nie możesz go wziąć, no bo umrzesz. Chyba że zrobisz jakiś legendarny speedrun. No,
Chociaż jest tutaj jakiś power-up jeszcze. No tak, oczywiście Brock, który ma 1000 razy lepszą pozycję niż my. W łóżku z pewnością też. Nie zagłębiam się. No w sumie tutaj i tak chyba lepiej być małym Mario. No, na szczęście Brawl był nieaktywowany z jakiegoś powodu. Znaczy lepiej dla nas. Ale no. Chyba jest samobójstwo tam iść. Niepotrzebnie podskakuje. Którędy tutaj iść? Myślicie, że jakiś tu będzie power up? Ha. Przyspiesza. O! No do góry muszę iść. Okej. Gdzie jest Fomp? Dobra, już wiem. A, fajnie. Udało się. No ciekawy pomysł na poziom, muszę przyznać. Nie jest sam z siebie jakiś super trudny, ale jest bardzo długi. I łatwo możemy zginąć. Świat pierwszy ukończony, okej, w porządku. Myślałem, że kończę inny świat, ale jak widać jednak nie. No ale ogólnie przyjemny świat, muszę przyznać. Każdy poziom miał jakiś swój gimmick. Wracamy do hubu, co? Dobra. To co, możemy tu chyba z powrotem dać 14. Dobra. No i w tym momencie w sumie nie wiem nawet. No pewnie te światy będą właśnie w tej nowej wersji, co? Jest jeszcze kilka jednak innych światów, na przykład tutaj. Aha, bo to jest teraz w tym momencie odblokowane. Fajnie, nie musimy jakby coś się udawać z powrotem. No to w takim razie co? Ustawimy się tutaj, no i pewnie będzie w kolejnym odcinku. Chyba, że coś jeszcze pominąłem, może jest jeszcze coś w zwykłych światach do znalezienia. Jakby ktoś mógł mi powiedzieć, byłbym wdzięczny. No ale na razie poprzestaniemy na tym, co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet, pozdrawiam. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosa, Domagała, Dave, Wysiadwanu, Ewi, Fipeso, Vito, Pegains, Ima, Deszczo, Preperes, Nelson Inks, Szrak, Beznazy, Lemix, Pomidor, Cross Gameplay, Piotr Haru, YouTube, Nikola, XGame, X, Kanada 30, Kup, Szymek, 12, Batek Adem, Xbaki, Baczefire, Player Yoshi, 14, razie 6, Szymeczek, Mika Games, Dano, Demus, Zapenio, Tomek 89, Banak 06, Fibus, Tamuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captor, Andrzej, Masek, Kaloryfer, Mario, Asia, Fox, Zosia, Zerfin, 15, Tashi, Zero, 38, Fi Polska i Wściek, Banak z Blanka, BWM, Kenzo, 99, Shen. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!